Witam Was w pierwszym odcinku programu Co mówi książka. Nazywam się Martyna Osuch i pracuję w gabinecie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Dziś jest z nami gość wyjątkowo specjalny, mianowicie najstarsza książka drukowana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Ten niebagatelnych rozmiarów gagatek ma już ponad 500 lat. Są to żywoty sławnych mężów autorstwa Plutarcha z Heronei, wydrukowane w języku łacińskim około roku 1470. Czy powie nam o sobie coś więcej? Sprawdźmy. What does the book say? Przyjrzyjmy się tej książce bliżej. Oprawa jest z deski, XV-wieczna, pochodzenia czeskiego, co zostało ustalone w toku dogłębnego bibliotekarskiego śledztwa. Zachowana dość dobrze wraz z oryginalnymi zapinkami. Wzory na obu okładkach powstały przy pomocy różnych narzędzi, m.in. radełka, które może wzbudzać kulinarne skojarzenia, szczególnie wśród amatorów pizzy i pierogów. W środku uwagę przykuwa piękny iluminowany inicjał. Jest to litera C. On również powstał w XV wieku. Są też tak zwane inicjały filigranowe. Były one wykonywane przy pomocy szczególnie delikatnego i cienkiego piórka. Jak widzimy, chodziło o to, by litera była jednego koloru, tutaj niebieska, natomiast wzór wokół tej litery był koloru drugiego, tutaj czerwony. Karty książki noszą ślady zalania, lecz niestety brak śladów pozostawionych przez czytelnika. Jedynym zapiskiem czytelniczym w całym woluminie są umieszczone na pierwszej zachowanej karcie daty narodzin i śmierci Leonarda Aretina, znanego też jako Leonardo Bruni. Niestety, jest to dopisek anonimowy i późny, bo XIX-wieczny. Poza tym jednym przypadkiem nie ma żadnych komentarzy na marginesach ani podkreśleń, więc nie wiemy, czy książka była czytana, czy też nie. Wspomnę jeszcze, że w dawnej książce introligator celowo zostawiał szersze marginesy, żeby czytelnik mógł po nich pisać. Czy wiemy zatem, co działo się z tą książką przez ostatnie 500 lat? Została wydrukowana w Strasburgu, skąd najprawdopodobniej odbyła podróż do Czech, gdzie otrzymała oprawę. Następny trop pochodzi niestety dopiero z XIX wieku. Wiemy bowiem, że książka była w posiadaniu Biblioteki Gimnazjum Szczecińskiego, o czym mówi nam zachowana sygnatura i pieczątka. Ze Szczecina książka trafiła do nas, do Warszawy. I to by było na tyle w pierwszym odcinku programu Co mówi książka. Jeśli Wam się podobało, dajcie znać, czekam na Wasze komentarze i pytania. Pamiętajcie też, żeby śledzić nas w mediach społecznościowych na Instagramie i Facebooku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.